Witajcie w Batcave. W tym odcinku poznamy lepiej origin story Jokera. Kim tak naprawdę był i dlaczego stał się tym, kim jest. Zapraszam. Chociaż napisanych historii jest wiele, żadna konkretna historia Jokera nigdy nie została ustalona jako kanoniczna i prawdziwa. W komiksach jego prawdziwe imię nigdy nie zostało potwierdzone i nikt nie wie, kim on naprawdę jest. W Detective Comics, zeszyt 168 z 1951 roku, dowiadujemy się, że był przestępcą znanym jako Red Hood. W tej historii Red Hood obrabował fabrykę i po raz pierwszy spotkał Batmana. Próbował uciec przed Mrocznym Rycerzem, uciekając do zakładów chemicznych Ace, gdzie wpadł do kadzi z chemikaliami. Przeżył, ale chemikalia radykalnie zmieniły jego ciało, czego rezultatem była kredowo-biała skóra, szmaragdowo-zielone włosy i dziwaczny rubino-czerwony uśmiech. Najczęściej cytowaną historię można zobaczyć w The Killing Joke Alana Moore'a. Przedstawia go jako inżyniera w fabryce chemicznej, który rzucił pracę, aby spełnić swoje marzenie o byciu komikiem, ale poniósł sromotną porażkę. Zdesperowany, by wesprzeć ciężarną żonę Janie, mężczyzna zgadza się pomóc dwóm przestępcom włamać się do zakładu, w którym był wcześniej zatrudniony. W tej wersji opowieści postać Red Hooda jest przypisowana osobie pracującej wewnątrz, która ułatwia wejście złodziejom. Podczas planowania rabunku policja kontaktuje się z nim i informuje go, że jego żona i nienarodzone dziecko zginęły w wypadku domowym. Pogrążony w żalu próbuje wycofać się z planu, ale przestępcy zmuszają go do dotrzymania obietnicy. Jednak gdy tylko wejdą do zakładu, natychmiast zostają złapani przez ochronę i dochodzi do śmiertelnej strzelaniny, w której giną obaj przestępcy. Gdy nasz bohater próbuje uciec, zostaje skonfrontowany z Batmanem, który bada zamieszanie. Przerażony inżynier przeskakuje przez barierkę i spada do kadzi z chemikaliami. Kiedy wynurza się w pobliskim zbiorniku, zdejmuje kaptur i widzi swoje odmienione oblicze. Te wydarzenia, w połączeniu z innymi nieszczęściami tego dnia, doprowadzają inżyniera do ogromnej zmiany osobowości, która skutkuje narodzinami Jokera. Historia Pushback z komiksu Batman Gotham Knights wspiera część tej wersji pochodzenia Jokera. W niej jest też świadek, który przypadkiem okazuje się być Edwardem Nigmą, czyli człowiekiem zagadką. Opowiada, że żona Jokera została porwana i zamordowana przez przestępców w celu zmuszenia inżyniera do dokonania zbrodni. W tej wersji Joker nazywał się Jack. W trzech Jokerach Geoffa Jonesa ostatnie strony również wspierają tą historię jako źródło narodzin Jokera. Jednak historia sugeruje również, że Joker znęcał się nad Janie i że jej śmierć została zainscenizowana przez policję Gotham, aby umożliwić jej objęcie ochroną świadków. Bruce Wayne odwiedza ją, ich dziecko w Kanadzie, wskazując, że wie, kim naprawdę jest Joker. Druga część Batman Confidential ponownie przedstawia Jokera jako utalentowanego przestępcę o imieniu Jack, który ma stany depresyjne związane z nudą, jaką odczuwa w swoim zawodzie. Podczas rozmowy z kelnerką Harleen Quinzel odnajduje sens życia. Jack ma od teraz obsesję na punkcie Batmana. Jack rani Lornę Shore, z którą spotyka się Bruce Wayne, co prowadzi w efekcie do tego, że Batman oszpeca jego twarz batarangiem. Jack ucieka, a Batman przekazuje o nim informacje gangsterom, którzy torturują go w zakładzie chemicznym. Jack zabija kilku swoich napastników, ale wpada do pustej kadzi. Jedna z zagubionych kul przebija zbiornik chemiczny nad nim, zamieniając go tym samym w znanego nam już klauna. W retrospekcji do Batman Streets of Gotham mamy historię, w której to chłopiec, znany jako Sonny, trafia do kliniki Marty Kane w domu zastępczym. W wyniku okrutnego maltretowania ze strony przestępców, Sonny ma złamaną szczękę, która w groteskowy sposób sprawia, iż nie może przestać się uśmiechać. Sugeruje się, że gdy Sonny dorośnie, zostanie Jokerem. W serii Endgame istnieją wskazówki, że Joker mógł działać w Gotham na długo przed pojawieniem się Batmana. Batman podejrzewa, że Joker, podobnie jak Ra's Ghul, może używać tajemniczej substancji, aby przedłużyć swoje życie. Historia wspomina również o niejakim Pale Man, bladym człowieku, który działał w Gotham na długo przed przybyciem Batmana, co sugeruje, że Joker może mieć nawet setki lat. Żadne opowiadanie o pochodzeniu Jokera nie zostało oficjalnie potwierdzone jako ostateczne, wiele z nich jest określanych jako fałszywe opowieści, będące przykrywką dla prawdziwej historii. Wielu uważa, że sam Joker nie wie lub nie pamięta, kim tak naprawdę jest. Jak sam wspomina w The Killing Joke, czasami pamiętam to w taki sposób, a czasami w inny. Jeśli mam mieć przeszłość, wolę, żeby była to możliwość wielokrotnego wyboru. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Dajcie znać, o czym chcielibyście kolejne odcinki. Wpadajcie na inne moje kanały, takie jak Holocron czy Aperacjum. I do zobaczenia w Batcave już niebawem.